Witamy na kempingu pod Wenecją. Obecnie jestem w tej części kempingu, gdzie jakby można wynająć domki bezpośrednio od kempingu. Tak? Bo czasami jest tak, że można wynająć domki od tour operatorów, na przykład od Eurocampa, a niejednokrotnie jest tak, że można wynająć domek bezpośrednio z kempingu. I powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, bo tak zalesionego kempingu ja w życiu nie widziałem, a tutaj on jest szczególnie zalesiony. Ja wiem o tym, że właściciele kempingu jakby swoje domki umieszczają w najlepszych miejscach, co jest zrozumiałe i tutaj chyba tak właśnie zrobili, bo każdy domek posiada swój prywatny jakby parking. Wokół tych domków są mini żywopłoty, gdzie można w miarę w jakiejś tam spokoju, czy ciszy i intymności przebywać na zewnątrz, na tarasie. Stąd jest wszędzie blisko, bo na plaży jest w miarę blisko i do basenów jest również blisko. No ja jestem pod wrażeniem. Nie wiem jak ceny tutaj wynajmu, ale jeśli chodzi o jakość, no to 5 gwiazdek tu się należy jak nic, no naprawdę, no zobaczcie sami. Toalety zlokalizowane są na całym kempingu w kilku miejscach. Są one bardzo czyste, bardzo zadbane i uważam, że spełniają standard 4-gwiazdkowca. Sprawdzałem czystość toalet zarówno w nocy, jak i wieczorem, po południu i rano, no i sprzątaczki widać, że tutaj dają radę i tą czystość jednak zachowują. To, czego mi tutaj brakuje, to brak pisuarów jest. Znaczy w części męskiej nie ma pisuarów i uważam trochę to za pewien mankament. Aczkolwiek no, jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób to przeboleć. Nie ma tak naprawdę w jednych toaletach widziałem tylko umywalki dla dzieci, w pozostałych nie widziałem tych umywalek dla dzieci, ale moje dzieci są w stanie umyć się swobodnie przy tych umywalkach dla dorosłych, więc jakby to też nie stanowi większego problemu. No i myślę, że tyle. Także łazienki. Aha, tutaj też są zlokalizowane miejsca do umycia naczyń, więc to tu myjemy naczynia, to tu bierzemy prysznic, to tu myjemy zęby. Pralki zlokalizowane są, znaczy miejsca jakby do prania są zlokalizowane przy bazarze i wyprać ubrania można, jakby jedno pranie kosztuje 1 euro, więc myślę, że to jest po prostu cena rewelacyjna i jak na standardy kempingowe no, bardzo okazyjna. Także tyle. Milena, co byś dodała? Wiecie co jeszcze jest? Można umyć nogi. Wszystko jest czyste. No. Moje dzieci potwierdzają, wszystko jest czyste. Wiem, że interesuje Polaków informacja odnośnie domków z Eurocampu, więc informuję, że te domki są w zacienionej części kempingu. Ogólnie rzecz biorąc, cały kemping jest zacieniony i zalesiony, ale tutaj te domki nie są wcale gdzieś tam wciśnięte w jakieś najgorsze miejsce, najgorszy plac. Choć są one przy płocie, to jednak tutaj nadal jest ten cień i spokojnie można zjeść śniadanie, obiad, a później kolację. Blisko jest do toalet, blisko jest też do plaży, więc myślę, że te domki z Eurocampu są naprawdę w bardzo fajnym miejscu. Nie ma tutaj namiotów z Eurocampu, nie ma tutaj namiotów z Vacansolei. Są tylko te domki tutaj z Eurocampu, jeśli chodzi o Eurocamp.
Widziałem też tour operatorów czeskich. Domki od tych tour operatorów również znajdują się w bardzo fajnym miejscu, więc ogólnie rzecz biorąc widać, że właściciele tego kempingu traktują tour operatorów no, w miarę partnersko, tak? Czyli lokalizacja ich nie jest gdzieś tam w ustronnym, najgorszym, a najlepiej przy toaletach miejscu, więc nie. Tutaj jest fajnie i myślę, że warto przyjechać. Jeśli ktoś był na domkach Eurocampu, to warto tutaj przyjechać również. Tu jest bardzo duży wybór parcel i praktycznie wszystkie one są zacienione. Te parcele są dosyć duże, dosyć rozległe, więc tam spokojnie mieści się zarówno samochód, jak i przyczepa kampingowa i dodatkowo jest również miejsce na rozłożenie swobodnie stolika czy krzeseł i jeszcze pozostaje Wam tutaj jakby pomiędzy tymi elementami dosyć dużo miejsca na to, żeby nie wiem, dzieci mogły rozłożyć się ze swoimi zabawkami. Przy tych parcelach znajduje się bieżąca woda. Prąd tutaj jest 3-pinowy, więc każdy potrzebuje jakąś tam przejściówkę ewentualnie na 220 V, więc proszę o tym pamiętać. Z parcel jest stosunkowo blisko też do toalet, bo te toalety one są jakby rozlokowane po całym kempingu w miarę równo i no i z każdego miejsca tam dosłownie maksymalnie do 30-40 metrów jesteście w stanie dotrzeć pod prysznic czy do toalet. Czemu on tak zrobił? Jeśli na kemping wybieracie się razem z dziećmi, to uważam, że jedną z najważniejszych spraw na kempingu powinien być atrakcyjny basen. Taki basen, który będzie atrakcyjny głównie dla dzieci. A jeśli byłyby tutaj też takie głębokości, czy jakby wielkości basenu odpowiednie dla osób dorosłych, to już w ogóle jest super. I tutaj zauważyłem, że tak właśnie jest. Znaczy, są do wyboru 4 baseny, jeden taki brodzik wraz z 2 zjeżdżalniami. Jest jeszcze taki mały basen o głębokości 1,20 m. Jest też taki większy już basen, największy tutaj na tym ośrodku, o głębokości od 1,50 m do 1,90 m. On jest o dosyć sporych rozmiarach, więc tutaj dorośli i osoby, które umią dosyć dobrze pływać, mogą jakby w tej części basenowej wypoczywać, więc jest tych basenów raz, dwa, trzy, tak? Przepraszam, 3. Ale tak naprawdę na tym basenie jest tylko jedno miejsce basenowe, także to jest dosyć duży kemping, ale nie ma 3 czy 4 basenów, tak jak to na kilku innych kempingach czasami można spotkać. Jest tutaj jedno duże skupisko basenowe. Tutaj obok zaraz też znajduje się restauracja, w której możecie zjeść śniadanie, obiad bądź kolację. Serwują tutaj również bardzo dobre lody i one są dosyć tanie, bo tu są tańsze lody niż na mieście. One kosztują obecnie jedna gałka, taka włoska gałka, czyli jak 3 nasze euro 10, a na mieście chodzą po euro 20, więc dla mnie to było duże zdziwienie i duże zaskoczenie. Tak samo również z pizzą, bo tutaj pizze zaczynają się od takie dobre margarity od 6 euro, a widzieliśmy w centrum miasta po 8 euro, więc tu byłem bardzo mocno zaskoczony, bo wiem, że często na ośrodkach po prostu wszyscy zdzierają z turystów jak można, a tutaj jednak jest inaczej. Obok basenów również znajduje się scena i to na tej scenie w ciągu dnia animatorki głównie zachęcają osoby do tego, aby skorzystać z lekcji zumby, na przykład z lekcji aerobika wodnego głównie. Więc naprawdę tutaj ci animatorzy bardzo mocno się starają. Są również okazje do tego, aby dzieciom wymalować twarze farbkami, więc te dzieci tutaj naprawdę mają co robić. I w tej części basenowej, gdzie ja uważam, że gdzie w trakcie dnia tutaj skupia się tak naprawdę życie całego kempingu, naprawdę jest co robić. I to jest bardzo fajnie. Ta woda jest bardzo czysta, bardzo przyjemna. Ona widać, że jest dosyć regularnie sprzątana. Pomimo tego, że jest siesta od 13 do 15, to te baseny nie są zamykane. To też jest bardzo fajne, bo jakby wyłączane są te główne części wodne, tak, które poprzez hydraulikę sobie są napędzane, czyli te wszelkiego rodzaju zjeżdżalnie czy fontanny, ale ogólnie rzecz biorąc basen jest dostępny i tutaj można cały dzień przebywać. On jest od 9 do 19 chyba otwarty, więc swobodnie można cały dzień spędzić i naprawdę się nie nudzić. Na basenie również dostępna jest sala fitness. No, może sala to jest za dużo powiedziane, ale to jest powiedzmy przestrzeń 10 na 10 metrów, w której jest kilka urządzeń,
między innymi bieżnia, więc jeśli ktoś chciałby pobiegać na bieżni rano lub po południu, to ma możliwość tutaj skorzystania z takiej sali fitness. To jest fajne, bo rzadko jest to spotykane, aby móc potrenować, nawet siłowo, bo tu też jest ławeczka, jest atlas, to, aby móc potrenować siłowo podczas urlopu. Jedna ważna rzecz jest taka, że musicie mieć buty zastępcze, takie buty sportowe, bo inaczej po prostu w zwykłych jakichś tam sandałkach nie wejdziecie lub na boso, więc musicie mieć buty sportowe, aby skorzystać z siłowni, a ona jest za darmo, więc tutaj naprawdę jeśli ktoś tylko trzyma formę i nie chce przegapić nie wiem, jakiejś partii mięśnia, tak, do ćwiczeń, to może tutaj skorzystać i aby swobodnie wykonać swoje ćwiczenia. Tuż przy basenach znajduje się taka zielona przestrzeń, na której jest m.in. plac zabaw, jak i taki zjazd linowy i on tak naprawdę to jest bardzo atrakcyjne miejsce spotkań tutaj. Zauważyłem, że w czasie siesty to głównie tutaj później przychodzą wszyscy, którzy nie chcą jakby przebywać na plaży, bo tutaj można spokojnie rozłożyć się z kocem i na leżaku w cieniu odpocząć, przespać się, bądź przypilnować dzieci, które bawią się na tym placu zabaw. Podsumowując kemping Mediterraneo, jest to fajny kemping z dużą, szeroką, piaszczystą plażą, z wieloma zacienionymi parcelami, z fajnym basenem, na którym jest wiele atrakcji wodnych i z wieloma domkami, które są możliwe do wynajęcia zarówno bezpośrednio już od właściciela kempingu, jak i od turoperatorów. To co zauważyłem to, że domki na przykład z Select Campu są zlokalizowane w takiej części słonecznej, więc jeśli ktoś zastanawia się pomiędzy wyborem domków z Eurocampu a z Select Campu, no to jednak polecam tutaj wybór domków z Eurocampu. Mam wrażenie, że ten kemping jest taki nastawiony typowo rodzinnie, bo głównie tutaj wypoczywają osoby, rodziny z dziećmi i osoby starsze. Tu o 23 już jest cisza nocna, tu nie ma żadnych dyskotek, tu po prostu 23 jest cisza, więc można po tej godzinie tam spokojnie albo udać się na odpoczynek, albo nie wiem, pograć w karty przed namiotem czy przed przyczepą kempingową. Do 23 są animacje wieczorne i one są podzielone na dwie części. Na część skierowaną dla dzieci i na część skierowaną dla dorosłych. Ta część dziecięca może dla dorosłych wydawać się nieco nudna, ponieważ tam codziennie są te same piosenki, no ale widzę, że pod sceną jednak znajduje się od 50 do 80 dzieci, które aktywnie jakby tam tańcują, więc widać, że to dzieciom się to bardzo podoba i to jest bardzo fajne. Część dla dorosłych jest codziennie inna. Znaczy, widzieliśmy zarówno kabarety, widzieliśmy również takie zawody czy konkursy typu Mam Talent. Przeżyliśmy też tutaj dyskotekę na plaży, więc widać, że ci animatorzy bardzo mocno się starają, aby umilić ten czas. Ogólnie rzecz biorąc, ten kemping jest bardzo schludny, czysty i bezpieczny. Ja widziałem osobiście karabinierów, którzy przejeżdżali pomiędzy alejkami. Co drugi dzień przyjeżdża tutaj śmieciarka, aby zabrać wszystkie śmieci. Codziennie jest na ulicach taki specjalny samochodzik, który czyści chodniki i który czyści drogi, więc widać, że właściciele kempingu dbają o to, aby wypoczywający poczuli się tutaj bezpiecznie i miło, co jest bardzo fajne.